Gatunek ARPG, czyli izometryczne hack and slashe, to dla wielu graczy pierwsza miłość do RPGów. Setki godzin grindu, buildy, postaci, loot i ten moment, kiedy w końcu wypada ten jeden legendarny przedmiot. W tym filmie zebrałem top 10 gier ARPG, które faktycznie ograłem, znam ich plusy, minusy i wiem, co w nich działa, a co nie. Nie będzie tu marketingowej gadki, będzie konkret, klasyki, perełki i gry, które nie są idealne, ale mimo wszystko mają coś wyjątkowego. Zaczynamy. Titan Quest Anniversary Edition. Titan Quest to dla mnie gra wyjątkowa i od razu mówię, to jest mój faworyt w tym zestawieniu. Nie dlatego, że jest obiektywnie najlepsza pod każdy aspekt, ale dlatego, że ma coś, czego wiele RPG nie ma do dziś. Klimat, serce i niesamowite wykorzystanie mitologii. Gra zabiera nas w podróż przez światy inspirowane mitologią grecką, egipską, azjatycką oraz nordycką. Każdy region ma swój własny charakter wrogów i klimat. To nie są losowe mapy pod farmienie, to są ręcznie zaprojektowane lokacje, które chce się eksplorować. Jednym z największych atutów Titan Questa jest system klas oparty na 2 mistrzostwach. Możemy łączyć je dowolnie, tworząc unikalne buildy, które faktycznie różnią się stylem gry, a nie tylko cyframi w statystykach. To rozwiązanie było wyprzedzające swoje czasy i do dziś działa lepiej niż w wielu nowszych hack and slashach. Ogromny plus to też tempo rozgrywki. Titan Quest nie pędzi na siłę, jest bardzo przygodowy, bardziej RPGowy, daje czas na eksplorację, zbieranie lotów i zwyczajne cieszenie się światem. Dodatki takie jak Immortal, Tron, Ragnarok, Atlantis czy Eternal Embers znacząco rozbudowały zawartość gry, dodając nowe regiony, przeciwników, przedmioty i klasy. Dzięki temu Titan Quest do dziś potrafi wciągnąć na dziesiątki godzin. Minusy, bo to nie jest gra idealna, trzeba jednak powiedzieć uczciwie, Titan Quest to gra wiekowa, animacje bywają toporne, interfejs momentami jest przestarzały, a balans nie zawsze stoi na najwyższym poziomie. Endgame jest dość ograniczony i jeśli ktoś szuka gry typowo pod farmienie, sezony i m.in. maksowanie, to szybko może się odbić. Zdarzają się też techniczne niedociągnięcia, szczególnie w Anniversary Edition, które mimo poprawek nadal potrafią się odezwać. Chociaż ukończyłem go ładne razy i nie spotkałem się z jakimiś błędami, przynajmniej sobie nie przypominam. Czyli widocznie ich nie było, chociaż nie wykluczam, że innym mogły się zdarzyć. Więc dla jakich osób jest Titan Quest? Na pewno dla tych, którzy kochają mitologię, lubią eksplorację i klimat, cenią klasyczne RPG, chcą poczuć przygodę, a nie tylko grindować liczby. Jeśli szukasz szybkiego, nowoczesnego hack and slasha z rozbudowanym endgame'em, no to nie jest najlepszy wybór, ale jeśli chcesz gry, do której wraca się sentymentem, która ma duszę i potrafi wciągnąć klimatem, Titan Quest nadal jest absolutną perłą. A skoro już mówimy o nim, warto wspomnieć też o jego bracie, Grim Dawn. Grim Dawn to gra, która bardzo często porównuje się do Titan Questa i słusznie, bo za obiema stoi to samo studio i bardzo podobna filozofia projektowania, ale Grim Dawn nie jest kopią, to jest dojrzały następca. Zamiast jasnej mitologii dostajemy świat mroczny, brudny i przygnębiający. Tutaj nie jesteś heroesem ratującym świat z legend, jesteś kimś, kto próbuje przetrwać w świecie po katastrofie i to czuć od pierwszych minut. Klimat Grim Dawn jest jednym z jego największych atutów, opustoszałe wioski, ruiny, notatki pozostawione przez martwych ludzi, historia opowiadana środowiskiem, to wszystko buduje poczucie, że ten świat już przegrał. System klas wraca do dobrze znanego rozwiązania z 2 mistrzostw, ale jest głębszy i bardziej techniczny niż w Titan Questie. Buildy mają ogromne znaczenie, źle rozdane punkty potrafią naprawdę zaboleć. Gra nagradza planowanie, wiedzę i eksperymentowanie. Do tego dochodzi rozbudowany system reputacji frakcji, modyfikatory umiejętności, devotion system, który daje kolejną warstwę personalizacji. No, jest to RPG dla graczy, którzy lubią grzebać w mechanikach. Walka i tempo. Walka jest cięższa, wolniejsza i bardziej taktyczna. Nie ma tu efektownej ferii czarów co sekundę. Każdy błąd może kosztować życie, szczególnie na wyższych poziomach trudności. Grim Dawn nie wybacza tak łatwo jak inne hack and slashe i to dla wielu osób będzie ogromnym plusem. A co do minusów, bo trzeba je powiedzieć, Grim Dawn potrafi być przytłaczający dla nowych graczy. Gracz może się zgubić w ilości systemów i zależności. Gra nie jest też szczególnie dynamiczna wizualnie, animacje są poprawne, ale bez fajerwerków. Endgame, choć solidny, nie każdemu przypadnie do gustu, bo skupia się głównie na powtarzalnych aktywnościach. Więc dla kogo jest Grim Dawn? Na pewno dla fanów mrocznych klimatów, graczy, którzy lubią myśleć nad buildami, osób, które chcą czuć realne zagrożenie, ludzi, którzy nie boją się trudniejszego startu. Jeśli Titan Quest był przygodą, to Grim Dawn jest walką o przetrwanie. Więc Grim Dawn pokazuje, jak bardzo RPG potrafią być ciężkie, mroczne i wymagające, ale nie każdy chce od razu tonąć w depresyjnym świecie i analizować każdą statystykę. Czas więc spojrzeć na coś lżejszego, na grę, która podeszła do gatunku z większym luzem, kolorem i humorem. I właśnie tutaj wchodzi Torchlight. To ARPG, które od początku mówi jedno. Bawimy się gatunkiem. Po mroku Grim Dawn to jest jak wyjście na światło dzienne. Kolory, kreskówkowa stylistyka, dynamiczna akcja. Torchlight nie udaje, że chce być ciężką, realistyczną powieścią i bardzo dobrze. To gra, która bierze fundamenty Diablo i ubiera je w lekkość, tempo i czytelność. Rozgrywka, system walki jest szybki, płynny, satysfakcjonujący.
Tutaj kliknięcie daje natychmiastową odpowiedź, nie zastanawiasz się minutę nad buildem, nie boisz się eksperymentować, masz proste, ale skuteczne umiejętności, czytelny loot i bardzo przyjemny feeling progresu i ten moment uzależnienia, kiedy mówisz jeszcze jeden dungeon. Pety, dungeony i tempo. Jednym z genialnych pomysłów Torchlighta jest zwierzak. Nie jest tylko ozdobą, nosi loot, wysyłasz go do miasta, realnie skraca przestoje. Dungeon Crawling jest tu czystą esencją RPG, schodzisz coraz niżej, loot lepszy, przeciwnicy groźniejsi, a tempo ani na chwilę nie siada. Klimat i styl. Torchlight wygląda jak bajka, ale pod tą bajką jest solidna mechanika. Styl graficzny się nie starzeje, do dziś wygląda świeżo, bo nie próbował być realistyczny. To gra, którą można odpalić po ciężkim dniu, bez presji, dla czystej przyjemności grania. Minusy, uczciwie, Torchlight jest prosty i to może być wada, fabuła jest raczej tłem, brak głębokich wyborów, a po czasie gameplay może się wydawać zbyt jednowymiarowy. Jeśli ktoś szuka rozbudowanej narracji, no to nie znajdzie jej tutaj. A dla kogo jest Torchlight? No na pewno dla graczy chcących czystej zabawy, lubią szybkie RPG, cenią lekkość, tempo i chcą odpocząć od mroku i skomplikowania. Torchlight przypomina, że RPG to nie tylko liczby i cierpienie, ale też frajda. Ale zanim RPG poszło w kolor i tempo, była jedna gra, która dla wielu była pierwszym prawdziwym uzależnieniem. Gra, w której świat był ogromny, lud sypał się jak z rękawa, a postać rosła w siłę w sposób niemal absurdalny. Czas cofnąć się do klasyki, czas na Sacred. Sacred to gra, która dla wielu była pierwszym prawdziwym RPG-owym uzależnieniem. Nie Diablo, nie Titan Quest, tylko właśnie Sacred i to czuć od pierwszych minut. Świat, który był ogromny, największą siłą Sacred był świat, nie instancje, jakieś korytarze, tylko jedna wielka mapa, po której mogłeś iść gdzie chcesz i kiedy chcesz. Las, pustynia, góry, bagna, miasta, ruiny, bez loadingów co 5 minut. W tamtych czasach to robiło ogromne kosmiczne wrażenie. To był świat, w którym gubiłeś się celowo, brałeś questy przy okazji, wracałeś po 20 godzinach w to samo miejsce i nadal było ciekawie. Klasy postaci. Czysta frajda. Sacred dawał ogromny wybór klas i każdą grało się inaczej. Gladiator, mag bojowy, serafina, leśny elf, mroczny elf, wampir z dodatku. Sam osobiście grałem wampirką i mega się nią grało. I co ważne, każda klasa miała sens. Nie było jednej i jedynej słusznej mety, tak jak w tych nowszych RPG-ach. Buildy były proste, ale dawały wolność, a rozwój postaci był bardzo czytelny. Rośniesz w siłę, bijesz coraz mocniej, lud robi coraz większą różnicę. To był ten typ gry, gdzie czujesz progres co godzinę. Walka i lód uzależniające. Kombat w Sacred był szybki, lekko arkadowy, bardzo responsywny, nie było tu finezji soulsu, była czysta radość siekania wrogów. Serio, nawet mi się nie znudziło zabijanie 1000 moba na mapie. A lód był absurdalnie satysfakcjonujący. Kolorki, statystyki, sety, uniki, to była gra, gdzie ekran świecił się od przedmiotów i właśnie dlatego Sacred wciągał na dziesiątki godzin. Klimat i humor, serio, bo tu Sacred nie brał siebie do końca na serio, były żarty w questach, popkulturowe, easter eggi, absurdalne dialogi, to był świat fantazji, który mrugał okiem do gracza, jeśli mu się chciało czytać questy i dzięki temu nie był ciężki, nie męczył, chciało się go eksplorować. A z minusów, no bo one też były, Sacred no nie był idealny, trzeba powiedzieć wprost, animacje potrafiły być sztywne, bardzo sztywne, balans był no nierówny, fabuła główna była raczej takim tłem, nie osią gry, endgame mógł się robić powtarzalny, ale w tamtych latach mało kogo to w sumie obchodziło, bo Sacred nadrabiał skalą i klimatem. I dlaczego został w pamięci? Bo to była gra, w którą grało się latami, wracało się po przerwach, pamiętało się konkretne lokacje i buildy. Dla wielu graczy Sacred to był pierwszy RPG, który naprawdę kliknął, a skoro Sacred pokazał nam, że RPG może być otwarte, ogromne i pełne swobody, został jeszcze jeden tytuł nostalgiczny – Loki. Loki to gra, którą dziś pamięta się bardziej sercem niż rozumem i to jest absolutnie okej, bo Loki nie było arcydziełem gatunku, ale było czymś innym i dlatego zostało w głowie. 4 postacie, 4 światy. Najmocniejszym elementem Lokiego był pomysł na postacie, 4 klasy, 4 różne startowe lokacje, 4 mitologie, nordycka, grecka, egipska, aztecka. To robiło ogromne wrażenie, szczególnie za dzieciaka. Każda postać zaczynała w innym miejscu, miała własne wątki fabularne, własny klimat i wrogów. Dzięki temu grało się Loki kilka razy, a nie tylko raz. Co do rozgrywki, prosta, ale wciągająca. Gameplayowo Loki było klasycznym hack and slashem, szybkim, dość prostym. Nie było tu głębi buildów jak w Grim Dawn, ani finezji jak w Titan Questie, ale było klikanie, skille, loot i satysfakcja z postępu. To była gra, która nie męczyła myśleniem, po prostu odpalałeś i grałeś. Loot i rozwój, stare, dobre czasy. Ekwipunek był klasyczny, więcej statów, lepiej, kolorki, radość, nowe bronie, motywacja. No system rozwoju był prosty, ale czytelny i właśnie dlatego Loki działało, bo wiedziałeś co robisz, czułeś progres i nie gubiłeś się w systemach.
A co do klimatu, no mitologia robiła robotę. Największym plusem Lokiego był klimat. Mitologie były rozpoznawalne, kolorowe, momentami bardzo klimatyczne. Lokacje może nie były ogromne, ale zapadały w pamięć. To wystarczyło. A co do minusów, tu trzeba być szczerym. Loki miał sporo problemów, powtarzalność, momentami toporne animacje, słaby balans, techniczne takie niedoróbki. To nie była gra wypolerowana, ale w tamtych czasach wybaczało się więcej. A dlaczego Loki wciąż wspominam? Bo Loki to wspomnienia z dzieciństwa, pierwsza RPG dla wielu graczy, gra, która odpalało się dla klimatu, nie dla perfekcji ani endgame'u, tylko dla frajdy. Loki pokazało, że klimat i pomysły potrafią unieść nawet niedoskonałą grę, ale co się dzieje, gdy ktoś weźmie klasyczne RPG i dorzuci do tego humor, narrację i styl? Czas na grę, która ma osobowość, ma narratora i absolutnie nie bierze się śmiertelnie serio. Czas na The Incredible Adventure of Van Helsing Final Cut. Van Helsing to przykład gry, która nie próbuje być Diablo i bardzo dobrze, bo zamiast kopiować konkurencję, twórcy postawili na klimat, narrację i charakter. Gotycki świat z charakterem, akcja dzieje się w Borgowi, świecie inspirowanym gotykiem, horrorami klasycznymi, opowieściami o potworach. To nie jest kolorowe fantasy, to jest mroczne, lekko steampunkowe, pełne groteski i to czuć od pierwszych minut. Narrator i Katarina, serce gry. Największym wyróżnikiem Van Helsinga jest narracja. Gra komentuje sama siebie, żartuje, łamie czwartą ścianę, a Katarina, duchowa towarzyszka Van Helsinga, komentuje wydarzenia, dogryza bohaterowi, reaguje na świat. To sprawia, że gra ma osobowość. Nie grasz w kolejnego hack and slasha, grasz w przygodę z dialogami. Walka jest szybka, czytelna. System walki jest bardzo dynamiczny, efektowny, prosty do ogarnięcia. Skille są wyraźnie podzielone, dają szybkie efekty i nie wymagają doktoratu. Buildy nie są ekstremalnie głębokie, ale pozwalają dopasować styl gry, pobawić się umiejętnościami. To idealna gra na chill, relax, wieczorne granie bez spin. Mechaniki dodatkowe, pomysłowe, ale nierówne. Van Helsing ma kilka ciekawych systemów, zarządzanie miastem, wieże obronne, decyzje fabularne. Problem? Nie wszystkie są równie dopracowane. Część mechanik jest fajna na początku, później trochę ginie w tle. A czemu Final Cut? Bo Final Cut, kompletna wersja, to 3 części połączone w jedno, tak zwana trylogia, poprawiony balans, ujednolicony system rozwoju, dzięki temu grasz w spójną całość, nie czujesz podziału na epizody, to najlepszy sposób, by poznać Van Helsinga. Minusy? Nie dla każdego, trzeba być szczerym, endgame jest przeciętny, balans momentami kuleje, a poziom trudności bywa nierówny. To nie gra dla graczy, którzy szukają setek godzin farmienia. Dla kogo jest Van Helsing? Na pewno dla tych, którzy lubią narrację, dialogi, chcą klimatu i humoru, wolą przygodę niż tabelki. Jeśli RPG ma cię bawić, a nie zamęczać systemami, to znalazłeś właściwą grę. Więc Van Helsing udowadnia, że RPG może mieć styl i charakter, ale co jeśli weźmiemy ten gatunek i przeniesiemy go do bliżej Dark Soulsów, z ciężką walką, wyczuciem ciosu i większym naciskiem na skill gracza? Czas na tytuł, który miesza RPG z Souls-like'iem. Achilles Legends Untold. To gra, która od pierwszych minut mówi jasno, tu nie będzie klepania bez myślenia, to ARPG, które bierze mitologię grecką, dorzuca Souls-like'ową walkę i sprawdza cierpliwość gracza. Mitologia grecka, ale na poważnie. Świat gry oparty jest na mitologii greckiej, ale bez bajkowej otoczki. To jest surowe, brutalne, pełne ruin i krwi, czuć, że to opowieść o wojowniku, a nie herosie z bajki. Atmosfera jest ciężka, momentami wręcz przytłaczająca, a co do walki, największą zaletą gry system walki to serce Achillesa. Mamy tu uniki, dużo uników, parowanie, zarządzanie staminą, kary za błędy, każda walka wymaga skupienia, nagradza cierpliwość, karzy za chaos. To nie jest gra, gdzie wciskasz jeden skill, a patrzysz jak wszystko ginie. Tutaj musisz umieć grać. Sprzęt i rozwój postaci. Bronie różnią się stylem. Tarcze mają realne znaczenie, a pancerz wpływa na przeżywalność. Rozwój postaci jest czytelny, nieprzeładowany, daje realne bonusy i nie ma milion statystyk, ale każda decyzja ma sens. Świat. Półotwarty, ale logiczny. Mapa jest półotwarta, z odnogami, z sekretami. Nie jest to sandbox, ale eksploracja ma sens. Nagradza ciekawość, często kończy się walką z minibossem i warto czyścić te lokacje. Sam zrobiłem 100%. Tempo gry, nie dla każdego. Achilles jest wolniejszy niż klasyczne RPG i tu pojawiają się minusy. Animacje bywają sztywne. Tempo nie każdemu podejdzie. Błędy są surowo karane, a jeśli ktoś nie lubi Souls-like'ów, chce czystego hack and slasha, to może się odbić.
Technicznie trzeba to powiedzieć wprost, że kamera potrafi przeszkadzać, animacje nie zawsze są idealne, balans momentami bywa nierówny, no to nie jest produkcja AAA, to widać. Dla kogo jest Achilles? Dla graczy, którzy lubią wyzwania, cenią walkę opartą na skillu, chcą mitologii w mrocznym wydaniu. Jeśli lubisz Dark Souls, Grim Dawn, klimat Grim Dawna i mitologię, ale poważniej z Titan Questa, no to Achilles ma sens. A skoro już byliśmy przy mitach, ciężkiej walce i mrocznym klimacie, to teraz czas na tytuł, który wraca do klasycznego RPG starej szkoły, ale próbuje połączyć nostalgię z nowoczesnym podejściem. Gra, która miała być wielkim powrotem legendy, no ale wyszło różnie. Dungeon Siege 3. Jest to gra, która od samego początku ma ciężkie zadanie, bo to kontynuacja kultowej serii, robiona już w zupełnie innych czasach i bardzo różna od swoich poprzedników i to właśnie tu zaczyna się ten problem. Dziedzictwo serii Wielki Cień, pierwsze Dungeon Siege stawiały na drużynę ogromne mapy, płynną eksplorację, bez ekranów ładowania. Dungeon Siege 3 zrywa z tym DNA i idzie w bardziej konsolowym kierunku, uproszcza praktycznie wszystko. Dla fanów jedynki i dwójki to był szok. Postacie i fabuła na plus, bohaterowie są wyraziści, dialogi są w pełni udźwiękowane, fabuła próbuje być bardziej osobista, mamy wybory moralne, reakcje NPC, poczucie, że to ty jesteś w centrum wydarzeń, no ale właśnie. Walka efektowna, ale płytka, system walki jest szybki, widowiskowy, bardziej arcade'owy, umiejętności są przypisane do 2 trybów, zmienia się je jednym przyciskiem dosłownie, problem mało głębi, szybko wpada się w rutynę i brak taktyki znanej z wcześniejszych części. To bardziej akcyjna gra z elementami RPG niż pełnoprawne RPG starej szkoły. Mapy, eksploracja, no mapy są liniowe, podzielone na lokacje, pełne loadingów. Eksploracja istnieje, ale jest mocno ograniczona, nie ma tego poczucia ciągłej podróży, odkrywania świata i wolności. Loot i rozwój postaci. Ekwipunek działa poprawnie, daje bonusy, ale nie ekscytujące. Loot szybko się powtarza, rzadko zaskakuje, nie daje tego dreszczyku. Rozwój postaci prosty, czytelny, ale spłycony. No największym minusem tu trzeba być uczciwym. Zerwanie z tożsamością serii, konsolowe uproszczenia i mało różnorodności buildów oraz szybkie znudzenie rozgrywką. To dobra gra, ale słaba odsłona Dungeon Siege. Dla kogo ma sens? Dungeon Siege 3 sprawdzi się dla nowych graczy, dla osób grających kanapowo, dla fanów akcji bardziej niż RPG. Jeśli nie znasz poprzednich części, lubisz dynamiczną walkę i przeszkadza ci uproszczenie, możesz się bawić. Okej, ja przeszłem, nie wiem, może dziwny jestem, ogrywam dużo tytułów, więc normalne. No ale skoro już mówimy o grach, które nie do końca spełniły oczekiwania fanów, to teraz czas na tytuł, który też był mieszanką nostalgii i niedosytu, ale uderzył w zupełnie inne klimaty. Nordycka mitologia, surowy świat i walka bardziej toporna niż finezja. Vikings Walls of Midgard. Vikings Walls of Midgard to gra, która od pierwszych minut jasno mówi, czym chce być. To nie jest Diablo ani Grim Dawn, to jest surowy, toporny, nordycki hack and slash i albo kupisz ten klimat, albo odbijesz się i to bardzo szybko. Bo to klimat i świat jest największą siłą gry. To, co Vikings robi najlepiej, to nordycka mitologia, zimno, brutalność, poczucie nieustannego zagrożenia. Świat jest ponury, pełen ruin, przesiąknięty klimatem Ragnaroku, do tego śnieg spowalniający postać, zimno zabierające życie, ogień jak realny mechaniczny ratunek, to świetny pomysł, który faktycznie wpływa na rozgrywkę, ale walka jest ciężka, powolna i metodyczna. System walki jest wolniejszy niż w klasycznych RPG, ciosy mają wagę, uniki są ważniejsze niż spam. Plusy są, czuć siłę broni, każde uderzenie ma impact, walka wymaga skupienia, a z minusów toporność, momentami brak płynności, animacje bywają sztywne, to bardziej soulsowy feeling w RPG-owym opakowaniu. Za to kooperacja to jest duży plus, gra została zaprojektowana z myślą o koopie, najlepiej działa w duecie, wspólna gra daje więcej frajdy, niweluje monotonię i kilka minusów, no bo solo bywa męczące, szczególnie na wyższych poziomach trudności. Rozwój postaci i sprzęt. Postacie kilka klas, różne style walki, podział na broń jedno- i dwuręczną, system rozwoju prosty, czytelny, bez fajerwerków, loot spełnia swoje zadanie, ale rzadko ekscytuje. Nie ma tu głębokich buildów, setów, które zmieniają grę, kombinowania jak w innych RPG-ach. Sama struktura tej gry, lokacje są zamknięte, misje mają jasno określony cel, wracanie do wiosek jest częste, to gra bardzo zadaniowa, bez poczucia wielkiej podróży. Największe wady, tu nie ma co owijać w bawełnę, bo ja jestem szczery do bólu. Na pewno powtarzalność, mało różnorodnych przeciwników, toporna mechanika, brak głębi endgame'u, po kilkunastu godzinach gra zaczyna się dłużyć. Więc dla kogo jest Vikings? No,
dla fanów nordyckiego klimatu, dla osób grających w koopie, dla graczy, którzy lubią ciężką, wolną walkę. Jeśli szukasz Diablo podobnej płynności, to nie tu, chcesz klimatu, mrozu i brutalności, jak najbardziej. A skoro byliśmy w świecie zimnych fiordów, mitologii i ciężkich toporów, to teraz czas na coś lżejszego i bardziej kolorowego, ale wciąż osadzonego w dungeonowym klimacie. Gra, która wygląda jak bajka, ale potrafi wciągnąć nie tylko młodszych graczy. Minecraft Dungeons. Szok, no nie? Minecraft Dungeons to gra, która na pierwszy rzut oka wygląda jak RPG dla dzieci i to jest prawda, ale nie do końca, bo pod tą klockową, kolorową otoczką kryje się zaskakująco solidny dungeon crawler, styl graficzny nie do pomylenia. No to wciąż Minecraft, klocki, prostota, charakterystyczna stylistyka, ale izometryczna kamera, pełnoprawne lochy, bossowie, mapy z sekretami. Gra wygląda lekko przyjaźnie, ale czytelnie i estetycznie. Walka jest prosta, ale satysfakcjonująca. System walki jest banalny do panowania, ale przyjemny. Nie ma skomplikowanych drzewych talentów, statystyk przytłaczających gracza. Jest unikanie, timing, artefakty aktywne i co ważne, gra dobrze reaguje na input, animacje są płynne. A co do ekwipunku i artefaktów, rozwój postaci opiera się głównie na broni, pancerzu i artefaktach. Artefakty działają jak umiejętności, mają cooldowny, realnie zmieniają styl gry. To dzięki nim walka nie nudzi się tak szybko i można eksperymentować. Kooperacja jest sercem tej gry. Minecraft Dungeons został stworzony pod koopa, gra w pojedynkę działa, ale to nie to samo. Wspólna rozgrywka, więcej chaosu, więcej śmiechu, radochy, więcej frajdy. Idealna gra do grania na kanapie z kimś mniej growo zaawansowanym, na przykład z dzieckiem lub dziewczyną. Struktura i zawartość. Gra jest liniowa, ma jasno wyznaczone mapy, stawy na krótkie sesje. Plusy: szybkie wejście, brak grindu na siłę, idealny na krótkie granie. Minusy: brak głębi dla hardkorów, ograniczony endgame, po czasie może się znudzić. Największe wady, trzeba powiedzieć wprost: uproszczenia, mała głębia systemów i celowanie w młodsze grono. Dla graczy zjadających inne RPG na śniadanie lub kreatorów buildów zaawansowanych, no Minecraft Dungeons może być zbyt płytki. Więc dla kogo jest Minecraft Dungeons? No, na pewno idealna na start z RPG, idealna do wspólnego grania i idealna na luzie. Nie każda gra musi być skomplikowana i wymagać Excela, czasem wystarczy po prostu dobra zabawa. I to było moje top 10 gier ARPG Hack and Slash. Napisz w komentarzu swojego faworyta z tych oto wymienionych, podziel się opinią, zostaw łapę. Arigato za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej topce.